Cześć, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na początku kwietnia 2012 roku pożegnałem się z moją rodziną, z moją dziewczyną i z moim rodzinnym stanem Arkansas i sam wsiadłem na samolot do Polski. Wcześniej tego roku podjęliśmy decyzję z dziewczyną, teraz moją żoną, żeby przeprowadzić się do Gdańska i przekonać się, jak wygląda życie w innym kraju. Byliśmy wtedy dość młodzi, ja miałem wtedy 25 lat, żona 23 i po prostu pragnęliśmy jakiejś przygody. Plan był taki. Ja miałem pojechać do Polski sam, rozpocząć nową pracę, znaleźć dla nas mieszkanie, a tymczasem żona miała zostać w Stanach na miesiąc, żeby ukończyć studia magisterskie, a potem w maju mogła przyjechać do mnie do Polski z naszym pieskiem. Wiecie, ja do tej pory przez wiele miesięcy rozmawiałam z rodziną, z przyjaciółmi o naszych planach, żeby zamieszkać w Polsce. Ale wagę tej decyzji uderzyło mnie dopiero wtedy, jak zająłem swoje miejsce w samolocie LOT z Chicago do Warszawy. Pamiętam, jak wszyscy dookoła mnie mówili jakimś tajemniczym, szeleszczącym językiem i przeleciała mi przez głowę myśl: What the have I done? Szczerze mówiąc, byłem po prostu jednocześnie podekscytowany i przerażony perspektywą życia w tym nowym dla mnie kraju. I ja przez cały lot zadawałem sobie pytanie typu, czy dam radę, jacy okażą się Polacy, czy będzie szok kulturowy? Na pewno będzie. Już podczas tych pierwszych 24 godzin Polska mnie zaskakiwała pod różnymi względami. I właśnie w tym filmiku wspominam o kilku rzeczach, które mnie skofundowały podczas tego pierwszego dnia. W samolocie do Polski trochę się stresowałem, mega się stresowałem. Czy poradzę sobie w nowym kraju? Czy będę w stanie nauczyć się tego dziwnego języka? Czy spodoba mi się nowa robota? Bez przerwy myślałem właśnie o takich rzeczach. Więc tylko wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy przy lądowaniu, wtedy, kiedy moje zmartwienie osiągnęło swoje apogeum, usłyszałem wybuch oklasków. Wszyscy wokół mnie zaczęli klaskać. Co się stało? Czy groziło nam jakieś niebezpieczeństwo, jak byliśmy w powietrzu? Czy byli, nie wiem, jakiś terroryści na pokładzie i ktoś nas uratował? Co to za zwyczaj? No, bardzo się zdziwiłem i uśmiałem się. W Stanach Zjednoczonych nigdy nie spotkałem się z tym. Teraz jestem już przyzwyczajony do tego, że czasami Polacy po prostu klaszczą w samolocie. Właściwie teraz to lubię i no to zawsze mnie rozśmiesza. Teraz, kiedy o tym myślę, no nie wiem, myślę, że to faktycznie taki fajny gest. Przypuszczam, że to taka forma nagradzania pilotów brawami, coś takiego. Nie wiem, czy mam rację. Dajcie mi znać w komentarzach, o co chodzi z tą sytuacją. Jak już znalazłem się na ziemi, a w Gdańsku, na lotnisku, trochę słabo się czułem fizycznie. Po prostu ja byłem już w podróży prawie całą dobę i byłem zmęczony, głodny, spragniony. Ale psychicznie byłem w siódmym niebie. Musiałem się uszczypnąć, czy to nie jest sen? Kurczę, jestem w nowym kraju, jestem w Polsce. Na lotnisku poznałem swojego nowego szefa, Tomasza, który zadał sobie trud, żeby przyjechać i mnie odebrać. Skoro był dzień przed Wielkanocą, Tomasz zaproponował, żebyśmy pojechali do supermarketu, zrobić dla mnie zakupy właśnie przed świątecznym weekendem. Ale wiecie, byłem wykończony. Trochę kręciło mi się w głowie. Chciałem się położyć jak najszybciej i powiedziałem Tomaszowi, że dzięki, ale na pewno poradzę sobie, na pewno jutro znajdę jakiś otwarty supermarket
A pewnie macie w Gdańsku jakiś Walmart, coś takiego, tak? Macie w Gdańsku Walmart. Tomasz zapewnił mnie, że w Wielkanoc na pewno wszystkie sklepy będą zamknięte. Trochę się zdziwiłem, jak to może być. W Stanach sklepy zawsze są otwarte, nawet Walmart zawsze, przede wszystkim Walmart. Więc tak, Tomasz powiedział, że na pewno wszystkie sklepy, supermarkety będą zamknięte, więc jeśli chcesz coś w lodówce, a skoro wszystkie sklepy teraz się zamykają, to musimy korzystać z okazji i pojechać jak najszybciej do najbliższego supermarketu. Więc pojechaliśmy do Brześcia, gdzie miałem kwaterę. Tomek zaparkował samochód i kierowaliśmy się w stronę Galerii Bałtyckiej. Nigdy w życiu nie zobaczyłem takich ogromnych galerii handlowych jak Galeria Bałtycka. Ogromne. Na zewnątrz było szaro, ponuro, ale było mega zadowolone, bo Polska. Nikogo nie było na ulicach, było mało samochodów i zdziwiłem się, nie wiem, i myślałem, kurczę, czy Gdańsk to miasto duchów? Tomek mi wyjaśnił, że nie, że po prostu wszyscy gromadzą się w domu, żeby świętować. Pocieszony zacząłem przechodzić przez pasę w stronę galerii, kiedy Tomek przyjętym głosem mówił: Will, nie można przejść na czerwonym świetle. Bardzo się zdziwiłem, bo droga była pusta, ale Tomek mi wyjaśnił, że można dostać mandat w wysokości kilkuset złotych za przejście na czerwonym świetle. Serio? Spytałem. W stanie Arkansas nigdy nie zatrzymujemy się na czerwonym świetle, zwłaszcza kiedy nie ma samochodów. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy zatrzymujecie się na czerwonym świetle, kiedy nie ma samochodów. Czy może lubicie ryzykować tak jak ja, tak jak my w Arkansas, w stanie Arkansas? Więc razem z Tomaszem poszliśmy do Carrefoura. Chyba zdążyliśmy może jakieś godziny przed zamknięciem i panował istny chaos. Ludzie wszędzie, koszyki wypełnione, półki puste. Byłem naprawdę zestresowany i naprawdę kiepsko się czułem i chciałem mimo tego chaosu, chciałem po prostu położyć się spać na podłodze. Okej, William, trzeba wziąć się w garść i myśleć, czego potrzebuję na najbliższe 3 dni, jak wszystkie sklepy będą zamknięte. Piwa. Koniecznie potrzebuję piwa. I dzięki poleceniu Tomasza wziąłem kilka puszek specjala. Pamiętam też, że byłem zaskoczony rozmiarem tych puszek. Są ogromne w porównaniu do amerykańskich, bo u nas sprzedaje się piwo w puszkach 0,25. W Stanach Zjednoczonych potocznie nazywamy te półlitrowe puszki piwa tallbojami. Tall boys. Dzisiejsza kawa naprawdę mi smakuje. A jeśli chodzi o te tall boys, pamiętam jak mój teść, kiedy nas odwiedził, właśnie otworzył lodówkę i zobaczył, że w lodówce mieliśmy same tall boys, tak? Te półlitrowe puszki. I zdziwił się i powiedział coś takiego, że oh wow, so you guys are only drinking tall boys now. A mówi się, że w Ameryce wszystko jest wielkie. Wracając do naszego supermarketu, do Carrefoura, zdałem sobie sprawę w końcu, że oprócz piwa muszę kupić sobie jakieś pożywienie. Więc wziąłem sobie jakiś ser, chleb, banana, pomidory, jabłka, coś tam, różne warzywa i owoce. Więc wyobraź sobie zdziwienie tego naiwnego Amerykanina, kiedy położyłem przed ekspedientką wszystkie moje owoce i warzywa i ona na mnie krzyczała, że trzeba samemu ważyć i metkować towar. I'm sorry, I don't speak Polish. A ona po prostu głośniej. Trzeba samemu ważyć i metkować towar. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką sytuacją. W Stanach Zjednoczonych ekspedientki ważą i metkują towar dla ciebie. Co zrobić? Czy mam po prostu wyjść z kolejki i zważyć towar? Zerknąłem przez ramię i zobaczyłem za mną morze ludzi. Screw it. Po prostu pojechałem do domu z serem, chlebem i kilkoma puszkami piwa.
Tomek przywiózł mnie do mojego mieszkania i planowałem się położyć i obudzić się dopiero za 3 dni, kiedy miałem pojawić się w nowej pracy po raz pierwszy. W ogóle nie spodziewałem się tego, że dostanę od Tomasza i jego rodziny zaproszenie na kolację wielkanocną. Było to moje pierwsze zetknięcie z polską gościnnością. Wiecie, nie miałem żadnych planów na Wielkanoc, nie miałem przyjaciół czy znajomych w Polsce, więc zamiast siedzieć sam w domu, pijąc specjale i jedząc chleb ze serem, miałem okazję do nich pójść, tak, i spędzić ten dzień, ten wyjątkowy dla mnie dzień, bo dopiero przyjechałem do nowego kraju. Tak, miałem okazję spędzić ten dzień z rodziną. To było coś niesamowitego. To też było moje pierwsze zetknięcie z kuchnią polską. Te świąteczne potrawy były przepyszne. Jeśli dobrze pamiętam, na stole był żurek, biała kiełbasa, pieczona szynka, śledź, różne pyszne sałatki, a wszystko robione przez przemiłą żonę Tomasza, Gosię. A jak pożegnałem się z nimi, Gosia nalegała, żebym wrócił do domu z pojemnikami wypełnionymi tymi wszystkimi smacznymi potrawami. Więc przez weekend, przez ten pierwszy weekend, przed rozpoczęciem nowej pracy w nowym kraju, żywiłem się prawdziwymi polskimi daniami, domowej roboty, a nie tylko specjalem z chlebem i serem. I dzięki temu poszedłem do nowej pracy naładowana energią i napawająca optymizmem. I naprawdę niezmiernie miło wspominam to zaproszenie, tak, ten wieczór spędzony z przemiłą rodziną Tomasza. My w stanie Arkansas i na południu Stanów jesteśmy dość znani z naszej gościnności, ale tego dnia przekonałem się, że nasza gościnność to nic w porównaniu z polską gościnnością. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli Ci się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania po więcej. Robię filmiki o tym, jak uczę się języka polskiego i o moich wrażeniach z Polski. Proszę napiszcie w komentarzach poniżej, co byście chcieli zobaczyć. Dziękuję raz jeszcze i do następnego razu.